Co dalej? Nie wiem, bo już jest drugi odcinek drugiego sezonu, jak robię ten scenariusz. I mówię wam, mimo tych dziwnych scen, jest pik. Okej. To długo zajęłoby zrobić ten filmik, głównie dlatego, że przekładałem go. Właśnie będę rozmawiać głównie o Cursed House Ark. Krótko, nie będę dzielić na odcinki. Momo wróciła ze źródeł, walcząc ze ziomeczkami ze poprzedniego odcinka. Okazało się, że Turbo, babcia, poszła razem z Momo. Tak naprawdę jest też żeńska wersja tych ziomeczków. Razem się nazywają rodziną Kito. Nawalają się z głównymi bohaterami, dopóki wpadają do dziury zrobionej przez Momo podczas walki. Wciągają ich do gigantycznej dziury z opętanymi domami przez robala. Gigi próbuje uratować Momo i Okaruna przed knięciem, bo są opętani przez fale fizyczne. Gigi uratował ich, ale sam wpadł w tarapaty i staje się Evil Eye. Pojawia się backstory Evil Eye'a, że zawsze był oddzielony od ludzi. Evil Eye w Gigim próbuje zaatakować Momo, ale Okarun wlatuje do sytuacji i bije się z Gigim. Ujawiają się kuleczki z trucizną w powietrzu przez robala. Okarun mówi, żeby Momo wyszła sama, a on będzie walczyć z Evil Eye'em w Gigim. Momo prawie została aresztowana za podpalenie domu, bo tak zrobiła, by robal uciekł z podziemia, by potem się spalił przez słońce. Wulkan wybucha. Momo używa robala, już martwego, by powstrzymać wulkan. Babcia Seiko wraca, Momo otwiera jakieś miejsce i wydobywa Okaruna z turbobabcią i wszyscy wrócili do domu. Manjiro, ten od świątyni Tsuchinoko, Momo i Seiko chcą uprawiać egzorcyzm, by usunąć złe oko z ciała Gigiego. Wszyscy jedzą kolację. Pojawiają się Hayashi z największym bęgerem w anime z 2025 roku. No i tam jadą spotkać rodziców Gigiego, Momo z Okarunem, w tyle robią jakiś romantyczny moment nudy. O! Nowy ark! Seiko uczy Gigiego, jak powstrzymać złe oko, ale Gigiemu się udało. Ale po minucie ta Aira musiała oczywiście wylać coś zimnego i Gigi zamienia się w Evil Eye. Znowu próbuje zrobić coś z Momo, ale Momo przed tym napiła się termosu i napluła na Evil Eye'a. Potem Gigiemu w 100% udaje się ki. Okarun zastanawia się, jak być mocniejszy. Turbo babcia zaprosiła Okaruna do szkoły, by nauczyć go rytmu, ale Aira musiała się tam wbić. Oczywiście, że tak. Zdjęcia muzyków ze ściany zamieniły się w chodzących tul. No i tam walczą i udało im się. Ponowne nudy. I uwaga, rematch Okaruna z Yijim. Tak się bili, że dom się zamienił. No zobaczcie w co. Momo, jej babcia i turbobabcia pojechały na relaks. Wróciły i znalazły Steve'a z Minecrafta, który przedstawia im nanoskórę, przez co mają odbudowany dom. Gigi idzie do szkoły, dziewczyny oferują mu mały kartonik mleka szkolnego, więc się napił. Zamienił się. Odwala coś w szkole, na boisku jest lepsza animacja niż przez cały Blue Lock. Miko i Muko mówią Momo o jakimś złotym jaju. Idzie do Okaruna mu o tym powiedzieć i zauważa Kinte Sakate. Pulchny mężczyzna z okularami jak nerdzik i interesuje się sci-fi. Kinta podąża za dwójką, bo chce wiedzieć, jak rozmawiać z dziewczyną. Poszli po złote jajo i się okazało, że jajo wpadło do jakiejś dziury, skąd wychodzi kaiju. Kinta wpadł na pomysł, by zamienić dom z nanoskóry, można zamienić nanoskórę w to, co się wyobrazi, w gigantycznego robota. No i tak walczą. Kaiju się rozwala, zabierają dinozaura na posesję i się okazuje, że tam jest jakaś dziewczyna. Okarun budzi ją. I koniec sezonu drugiego, jak wam się filmik spodobał, to niech nowi zasubują i podbiją, jak da się. A starzy widzowie polubią i skomentują.